Jak sami widzicie po statystykach, Kundel Podcast nie jest jednym z tych wielkich, popularnych projektów, które zdobywają setki tysięcy odsłuchań. Ale wiecie co? To wcale nam nie przeszkadza, bo mamy was, garstkę wiernych słuchaczy, którzy wracają do każdego odcinka, wspierają nas i dają nam powód, by dalej tworzyć. I właśnie dla was, dla tej wyjątkowej społeczności, powstają kolejne odcinki. Tworzenie tego podcastu to dla nas czysta frajda, ogromna przyjemność, ale przede wszystkim forma podziękowania. Bo to dzięki wam, darczyńcom i osobom, które wierzą w naszą misję, możemy działać. Możemy ratować, leczyć i dawać nadzieję tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Bez waszego wsparcia nie mielibyśmy na to żadnej szansy i jesteśmy wam za to niezmiernie wdzięczni. Dlatego dzisiejszy odcinek to kolejna cegiełka w tej wspólnej misji. Jeśli macie ochotę spędzić z nami kilkanaście minut, posłuchać, dowiedzieć się czegoś nowego, a może po prostu chwilę się zrelaksować, to zapraszam. To wasz podcast, tak samo jak nasz. Dziś porozmawiamy o relacjach między psami i kotami. Chyba każdy słyszał powiedzenie jak pies z kotem, które sugeruje, że te dwa gatunki to naturalni wrogowie. Ale czy to rzeczywiście prawda? Czy pies i kot mogą żyć razem i nawet się zaprzyjaźnić? Jeśli macie w domu psa i kota, koniecznie dajcie znać, jak wygląda ich relacja. Czy są nierozłączni, czy raczej trzymają dystans? Może na początku w ogóle się nie dogadywali, a teraz śpią razem i nie wyobrażają sobie życia bez siebie. A może wręcz przeciwnie, mimo prób zaprzyjaźnienia dalej patrzą na siebie z nieufnością. Każdy duet jest inny, ale jedno jest pewne. Psy i koty potrafią się dogadać, jeśli tylko stworzymy im odpowiednie warunki. W tym odcinku rozwiejemy mity na temat ich relacji, powiemy dlaczego czasem się nie rozumieją i co zrobić, żeby ich przyjaźń była możliwa. Opowiem wam też o konkretnych przypadkach psów i kotów, które mimo początkowych trudności stały się najlepszymi przyjaciółmi. A jeśli właśnie planujecie wprowadzenie psa do domu, w którym już jest kot, albo odwrotnie, dowiecie się, jak zrobić to dobrze, żeby uniknąć konfliktów. Brzmi ciekawie? No to zaczynamy. Skąd wziął się mit jak pies z kotem? To jedno z najbardziej znanych powiedzeń, które od lat sugeruje, że pies i kot to naturalni wrogowie. Ale skąd właściwie wzięło się to przekonanie? Czy naprawdę te dwa gatunki nie mogą się dogadać? Cała sprawa zaczyna się od ich zupełnie odmiennej komunikacji. Psy i koty mówią w dwóch różnych językach, które czasem mogą prowadzić do poważnych nieporozumień. Weźmy na przykład ogon. Dla psa merdanie ogonem to znak radości, ekscytacji, zaproszenia do zabawy. A kot? Kot macha ogonem, gdy jest zirytowany, zdenerwowany albo przygotowuje się do ataku. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której pies radośnie podbiega do kota, machając ogonem. Chce się bawić, a kot odczytuje to jako sygnał ostrzegawczy i może zareagować agresją. I tak zaczyna się konflikt, który dla psa jest kompletnie niezrozumiały. To samo dotyczy przywitań. Psy są towarzyskie, chętnie podbiegają do nowych zwierząt, chcą się obwąchać, poznać. Koty, jako samotne łowcy, niekoniecznie są tym zachwycone. Często wolą trzymać dystans i obserwować sytuację z bezpiecznej odległości. Kiedy pies widzi kota i od razu chce do niego podbiec, kot może poczuć się zagrożony i zamiast przyjaznego spotkania kończy się na syczeniu, ucieczce albo nawet pacnięciu łapą. Różnice między nimi wynikają też z ich naturalnych instynktów. Psy to zwierzęta stadne. Żyją w grupach, mają swoje zasady i hierarchię. Lubią współpracować i budować relacje społeczne. Koty to natomiast samotnicy. W naturalnym środowisku nie polują w grupach, nie muszą negocjować z innymi członkami stada. To sprawia, że koty nie czują potrzeby podporządkowywania się nikomu, a psy, przyzwyczajone do zasad grupowych, mogą mieć problem ze zrozumieniem tej niezależności. Mimo tych różnic, psy i koty mogą się nauczyć odczytywać swoje sygnały, jeśli tylko mają na to czas i odpowiednie warunki. Niektóre psy uczą się, że jeśli kot macha ogonem, lepiej trzymać się z daleka. Koty natomiast mogą zauważyć, że merdający ogon psa to nie zagrożenie, tylko zaproszenie do interakcji. Więc skąd wziął się mit o ich odwiecznej wrogości? Prawdopodobnie z tych pierwszych niezrozumianych interakcji.
Kiedy ludzie widzieli, jak pies goni kota albo jak kot prycha na psa, zaczęli zakładać, że to naturalny stan rzeczy. Ale tak naprawdę, jeśli tylko damy im czas i odpowiednie warunki, mogą nie tylko się tolerować, ale nawet zaprzyjaźnić. Czy wasze psy i koty na początku się nie rozumiały? Może mieliście sytuację, w której musieliście uczyć je wspólnego życia? Dajcie znać, bo każda historia pokazuje, że relacja między psem i kotem to coś o wiele bardziej skomplikowanego niż prosty mit jak pies z kotem. Jak wprowadzić psa i kota do jednego domu? Jeśli myślicie o wprowadzeniu psa do domu, w którym już mieszka kot, albo odwrotnie, kota do domu z psem, to warto zrobić to stopniowo. Nie można po prostu otworzyć drzwi i liczyć, że od razu się polubią. To trochę tak, jakbyście nagle musieli zamieszkać z zupełnie obcą osobą. Potrzebny jest czas na poznanie i oswojenie się z sytuacją. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Psy i koty to zwierzęta, które mocno kierują się zapachem. Dlatego dobrym pomysłem jest wymiana zapachów jeszcze przed pierwszym spotkaniem. Można to zrobić, dając psu kocyk, na którym spał kot, albo odwrotnie, zostawiając kotu coś, co pachnie psem. Dzięki temu oba zwierzęta zaczną kojarzyć nowego domownika jeszcze zanim zobaczą się twarzą w twarz. Pierwsze spotkanie najlepiej przeprowadzić w spokojnym miejscu, w kontrolowanych warunkach. Jeśli mamy do czynienia z psem, który jest bardzo energiczny, dobrze jest, żeby przed spotkaniem wyszedł na długi spacer i rozładował nadmiar energii. Pies powinien być na smyczy, żeby nie podbiegał do kota i nie naruszał jego przestrzeni. Kot natomiast powinien mieć możliwość ucieczki i schronienia się w bezpiecznym miejscu, jeśli poczuje się zagrożony. Ważne jest, żeby nie zmuszać ich do interakcji. Niektóre zwierzęta od razu będą ciekawe nowego towarzysza, inne będą potrzebować więcej czasu. Jeśli kot odwraca się i odchodzi, to nic złego. To jego sposób na radzenie sobie z nową sytuacją. Zmuszanie go do kontaktu może przynieść odwrotny efekt i sprawić, że nowy domownik stanie się dla niego stresującym elementem. W kolejnych dniach warto stopniowo wydłużać czas wspólnego przebywania w jednym pomieszczeniu. Pomocne może być karmienie ich w tym samym czasie, ale w pewnej odległości od siebie. W ten sposób zaczynają kojarzyć swoją obecność z czymś pozytywnym, jedzeniem. Można też nagradzać psa za spokojne zachowanie w obecności kota, ucząc go, że kot to nie obiekt do gonienia, ale pełnoprawny członek rodziny. Kot powinien mieć w domu miejsca, do których pies nie ma dostępu. Może to być wysoka półka, drapak, parapet, cokolwiek, co pozwoli mu obserwować sytuację z góry i poczuć się pewnie. Koty uwielbiają kontrolować otoczenie, a możliwość ucieczki na wyższy poziom sprawia, że czują się bezpieczniejsze. Pamiętajcie, że wprowadzenie psa i kota do jednego domu to proces, który może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Najważniejsze jest, żeby dać im czas i nie przyspieszać na siłę ich relacji. Wiele zwierząt z początku traktuje się z dystansem, ale po pewnym czasie zaczyna się akceptować, a nawet nawiązuje przyjaźń. A jak było u was? Czy wasze psy i koty od razu się polubiły? Czy musieliście przechodzić przez długi okres oswajania? Może macie swoje sprawdzone sposoby na to, jak pogodzić te dwa światy? Dajcie znać, bo każda historia może pomóc komuś, kto właśnie przechodzi przez proces łączenia psa i kota w jednym domu. Co zrobić, gdy pies i kot się nie dogadują? Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Bywa tak, że mimo starań pies i kot nie mogą dojść do porozumienia. Jedno zwierzę unika drugiego, pojawia się napięcie, a czasem nawet dochodzi do agresji. Co wtedy zrobić? Czy oznacza to, że nigdy się nie zaakceptują? Przede wszystkim nie można się poddawać. Relacje między zwierzętami to proces, a nie natychmiastowa reakcja. Jeśli pies i kot się nie dogadują, warto wrócić do podstaw i spróbować jeszcze raz stopniowo oswoić je ze sobą. Może pierwsze spotkanie było dla nich zbyt stresujące? Może potrzebują więcej przestrzeni? Może jedno z nich czuje się zdominowane i nie potrafi się odnaleźć w tej nowej sytuacji? Jednym z częstych problemów jest to, że pies goni kota. Dla niego to może być forma zabawy, ale dla kota poważne zagrożenie. Jeśli pies jest młody, można go nauczyć, że kot to nie zabawka i że gonienie go jest niewłaściwe. Pomocne może być odwracanie uwagi psa na zabawki, nauka komendy „zostaw” oraz nagradzanie go za spokojne zachowanie w obecności kota. A co jeśli to kot jest tym, który prowokuje konflikt?
Niektóre koty lubią zaczepiać psy, pacając je łapą, sycząc czy nawet atakując w zabawie. Jeśli pies nie rozumie takiego zachowania, może reagować nerwowo. W takiej sytuacji ważne jest, żeby kot miał miejsce, do którego może się wycofać, a pies nauczył się, że nie każdy koci gest jest zaproszeniem do interakcji. Jeżeli napięcie między zwierzętami nie znika, można spróbować zastosować tzw. metodę pozytywnych skojarzeń. Chodzi o to, aby pies i kot zaczęli kojarzyć swoją obecność z czymś przyjemnym. Można to zrobić, na przykład karmiąc je w tym samym czasie, ale w bezpiecznej odległości od siebie, albo nagradzając smakołykami za spokojne zachowanie. Niektóre przypadki wymagają większej cierpliwości. Jeśli pies i kot nie mogą dojść do porozumienia, czasem pomaga czasowe rozdzielenie ich i ponowne stopniowe wprowadzanie. To może brzmieć jak krok wstecz, ale w wielu przypadkach pozwala zwierzętom odpocząć od stresującej sytuacji i dać im szansę na nowe, bardziej pozytywne spotkania. Warto też pamiętać, że nie każda relacja psa i kota musi być przyjacielska. Czasami zwierzęta po prostu tolerują swoją obecność, ale nie wchodzą ze sobą w bliższą interakcję. I to też jest w porządku. Ważne jest, żeby nie było między nimi agresji i żeby każde z nich miało swoją przestrzeń w domu, gdzie czuje się bezpiecznie. Macie doświadczenia z trudnymi relacjami psa i kota? Udało wam się przełamać ich początkową niechęć? A może nadal szukacie sposobu, żeby poprawić ich relacje? Dajcie znać. Każda historia może pomóc komuś, kto właśnie zmaga się z podobnym problemem. Podsumujmy. Czy pies i kot mogą być najlepszymi przyjaciółmi? Dziś przyjrzeliśmy się tematowi, który od lat budzi wiele emocji – relacji między psami i kotami. Zaczęliśmy od tego, skąd wzięło się powiedzenie „jak pies z kotem” i czy rzeczywiście te dwa gatunki są naturalnymi wrogami. Okazało się, że wszystko sprowadza się do różnic w ich komunikacji. Psy i koty po prostu inaczej odczytują swoje sygnały, co często prowadzi do nieporozumień. Ale to nie znaczy, że nie mogą się dogadać. Rozmawialiśmy o tym, czy pies i kot mogą się zaprzyjaźnić. I odpowiedź brzmi tak. Wiele zależy od ich charakteru, wieku i wcześniejszych doświadczeń. Najłatwiej zaprzyjaźniają się zwierzęta, które dorastają razem, ale nawet dorosły pies i dorosły kot mogą się polubić, jeśli damy im odpowiednio dużo czasu. Omówiliśmy sposoby na wprowadzenie psa i kota do jednego domu, podkreślając, jak ważne jest stopniowe oswajanie, wymiana zapachów i kontrolowane pierwsze spotkania. Kluczem jest cierpliwość. Nie można zmuszać zwierząt do kontaktu, ale można budować między nimi pozytywne skojarzenia. Poruszyliśmy też temat tego, co zrobić, jeśli pies i kot się nie dogadują. Ważne jest, żeby nie poddawać się od razu i próbować różnych metod. Czasem wystarczy więcej przestrzeni, czasem dodatkowa nauka, a czasem po prostu akceptacja faktu, że nie każde zwierzę musi być najlepszym przyjacielem drugiego. Czy pies i kot mogą być najlepszymi przyjaciółmi? Tak, ale pod warunkiem, że pozwolimy im samym ustalić swoje zasady. Czasem potrzeba na to kilku dni, czasem kilku miesięcy, ale w wielu przypadkach kończy się to piękną przyjaźnią. Jeśli macie w domu psa i kota, podzielcie się swoją historią. Jak wygląda ich relacja? Czy od razu się polubili? Czy musieliście nad tym pracować? A może nadal jesteście na etapie oswajania? Dajcie znać. Wasze doświadczenia mogą pomóc innym opiekunom, którzy właśnie łączą te dwa światy. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli podobał wam się ten odcinek, subskrybujcie Kundel Podcast i śledźcie nasze kolejne rozmowy o psach, kotach i wszystkim, co z nimi związane. Do usłyszenia w następnym odcinku.